Dzisiaj zebrałem wszystkie swoje odcinki o tematyce Blue i ten filmik ma wam pokazać wszystkie rzeczy, których nie wiedzieliście o serialu Blue. I jak już powiedziałem wcześniej, jest on kompilacją wszystkich moich dotychczasowych filmików o tematyce Blue. A teraz zapraszam was do oglądania. W odcinku z lekarzem można znaleźć jeden naprawdę ciekawy szczegół. Spójrzmy na Blue, a dokładniej na przedmiot znajdujący się na stoliku przed Blue. Możemy tam zauważyć jakąś zieloną rzecz. Możemy tam zauważyć małego zielonego węża. I ten wąż nie znajduje się tam przypadkowo. Jako że odcinek opowiada o lekarzu, to w tym odcinku właśnie występują przedmioty związane z medycyną, a węże są charakterystycznym znakiem w medycynie, ponieważ mamy tam symbol laski owiniętej 2 wężami i symbol znajdujący się na przedmiocie obok Blue jest właśnie tym samym symbolem, tylko przedstawionym w wersji dziecięcej. Na pewno każdy z was oglądał kiedykolwiek jakiś film od Pixara i na pewno część z was kojarzy tą żółtą piłeczkę z niebieskim paskiem i czerwoną gwiazdką. Zabawka ta występowała w różnych filmach Pixara, jednakże jest ona ciekawym elementem, ponieważ pojawiła się ona w serialu Blue, w odcinku, w którym spotykamy małego mopsa, który lubi dłubać w nosie. W jednej ze scen widzimy, no zgadnij co, tak, piłeczkę z Pixara. W innym odcinku, kiedy dziadek siedzi w domku z zabawkami, na półce można zauważyć ramkę na zdjęcia, jednakże na zdjęciu nie ma nikogo teoretycznie znanego dla postaci z serialu Blue. I mogłoby się wydawać, że są to totalnie losowe, nieznane dla nikogo osoby. Jednak to nieprawda, ponieważ to zdjęcie ma przedstawiać australijską grupę muzyczną dla dzieci. Grupa ta istnieje od ponad 30 lat i jest ona naprawdę popularna w świecie dzieci, a szczególnie w Australii właśnie. W jednej ze scen widzimy stos zabawek, a jeśli przyjrzysz się dokładniej, można zobaczyć tam jedną naprawdę ciekawą zabawkę. Oglądałeś kiedykolwiek film Auta? Jeśli tak, to zobacz, o jaką zabawkę chodzi. Zabawka znajdująca się na stosie, łudząco przypomina samochody z serii Auta. Bungie jest kimś na wzór archeologa, ale nie zwykłego, tylko takiego w stylu Lara Croft albo Indiana Jonesa. W jego gabinecie można znaleźć wiele ciekawych przedmiotów, takich jak przykładowo maska z jakichś psich odległych krain, jak i miecz prawdziwego samuraja. Można znaleźć tam nawet pewną rzeźbę, która wygląda jak rzeźby, które można znaleźć w okolicach regionu Polinezji. Pamiętaj, aby obejrzeć ten materiał do końca, aby dokładnie zrozumieć, o co chodzi w tej teorii. Po 2 miesiącach powracamy do serialu Blue. Jeśli jest tu ktoś, kto nie wie, czym jest kreskówka Blue, to kreskówka Blue opowiada o rodzinie piesków, gdzie mają córkę o imieniu Blue, która ma siostrę o imieniu Bingo, ojca Bungita, zależy w jakim kraju jesteście, i matkę Chili. Specjalnie zwróciłem uwagę na imię ojca, ponieważ pod ostatnim odcinkiem było kilka komentarzy, że źle wymawiam jego imię, natomiast ja stosowałem amerykańskie imię. Wracając do fabuły. W serialu zwierzaki przeżywają wręcz magiczne, wręcz fantastyczne przygody oraz pokazuje właśnie szczególnie tak naprawdę, jak dzieciaki, czyli Bingo i Blue, spędzają czas ze swoimi rodzicami, jak i dziadkami. Cześć, ja jestem Thomas, a dzisiaj przedstawię wam teorię, która mówi o tym, że Blue tak naprawdę jest czarownicą. W jednym odcinku Bingo używa różdżki z piór, aby wszystko stało się ciężkie, a to skutkuje tym, że niektórzy bohaterowie mają problem z podnoszeniem niektórych rzeczy. A w serialu możemy znaleźć wiele innych podobnych sytuacji. Dlatego zastanówmy się, czy magia w serialu Blue jest prawdziwa, a wszystko, co dzieje się w serialu, jest spowodowane magią? W pierwszym odcinku serialu, który nosi tytuł Magiczne cymbałki. W odcinku można zauważyć, jak Bingo i Blue bawią się grając razem na cymbałkach. Jednak co jeśli nie byłyby to zwykłe cymbałki? Ponieważ w serialu widać, jak cymbałki po zagraniu na nich zamrażają inną osobę i ta osoba wtedy stoi w miejscu i nie może się ruszyć. Pierwszą ofiarą cymbałków jest ojciec Blue, czyli Bandit. Blue wraz z Bingo postanowiły, że ośmieszą swojego ojca, przebierając go w dziwny kostium, składając się z wielu losowych rzeczy. Następnie, kiedy był dalej nieruchomy, wystawili go przed dom, w którym mieszkają, aby inni ludzie mogli go zobaczyć, w takim, a nie innym wydaniu, w drugim odcinku drugiego sezonu. W odcinku pod tytułem Piórko Różdżka. W tym odcinku Blue oraz Bingo używają magicznego piórka, za pomocą którego mogą lekkie rzeczy zamienić na dużo cięższe. I w ogóle z jakiegoś powodu kolejną ofiarą psikusów albo po prostu magii Blue oraz Bingo jest ich ojciec, który tym razem nie może nawet dostać się do toalety. W innym odcinku, za pomocą uderzenia w ogon, zwierzaki mogą zmusić swoich rodziców do tańca w różnych losowych miejscach. W pewnym momencie psinki używają tego na swojej matce, co skutkuje tym, że ona zaczyna tańczyć na środku parkingu przed samochodami. A jak widać, to skutkuje ośmieszeniem przed losowymi ludźmi, jak i zagrożeniem w życiu, jakby po parkingu jeżdżą samochody. Kolejnym przykładem jest odcinek, w którym wszyscy bawią się zwierzęta, takie jak na przykład owca.
I wtedy jesteśmy świadkami tego, że zabawa się kończy. Wszyscy się rozchodzą, a ojciec Blue, czyli Bandit, dalej udaje owcę. Jako owca wchodzi w interakcję z różnymi postaciami, takimi jak na przykład ich sąsiadka, która w ogóle jest mega cierpliwą osobą, patrząc na to, co się dzieje w domu rodziny Blue. Natomiast nie zmienia to faktu, że znowu Bandit ośmiesza się przed losowymi osobami, mimo tego, że tak naprawdę zabawa już się skończyła i wszyscy się rozeszli. I właśnie to bardzo wygląda jak ingerencja magii. Ponieważ normalnie ojciec, jak bawi się z dziećmi, oto po skończonej zabawie nie udaje dalej jakiejś dziwnej owcy czy coś przed przykładowo sąsiadką. A w momencie, w którym Bandit próbuje zawieźć swoje dzieci do szkoły, one używają liścia, przez które zwalniają jego tempo, przez co on idzie w slow motion, a to jest nieodpowiedzialne i może to skutkować spóźnieniem się do szkoły, czego jako ojciec raczej nie powinien robić. I właśnie zakładając, że Bandit jest odpowiedzialnym ojcem, to raczej tak się nie zachowuje, a natomiast Blue, jak i Bingo, zdobywając magiczny liść, magia, ona istnieje, a Blue i Bingo są czarodziejkami. A jeśli jeszcze mi nie wierzycie, to zwróćcie uwagę na to. Kiedy zaklęcie przestaje działać, to ich ojciec Bandit stoi plecami do swoich dzieci i nie widzi tego, że Bingo używa zaklęcia i nie może udać, że sam się odczarował w formie zabawy, ponieważ nie widział tego, nie miał o tym pojęcia. W odcinku, w którym mamy do czynienia z wróżkami, dzieje się wiele naprawdę dziwnych rzeczy, jednakże cały czas Blue, Bandit, Chili i Bingo są razem i są świadkami cały czas co to kolejnych niespodzianek, o których żadne z nich nie miało pojęcia. A to jakby wraz z pojawieniem się wróżek w serialu pokazuje, że magia w tym serialu istnieje i potwierdza to, że to co działo się wcześniej w innych odcinkach, przykładowo z Banditem, było prawdą. I magia działa. Dodatkowo w serialu widzimy, jak bohaterowie spotkały prawdziwe wróżki. No i teoretycznie serial pokazuje nam to, że to jest wszystko wyobraźnia bohaterów. Jednakże to co pokazałem wcześniej, zachowania, które się działy, przykładowo to z tym piórkiem lub liściem, to nie mogło być udawane. A wszystkie dowody, które wam aktualnie pokazałem, wskazują na to, a wszystkie dowody wskazują na to, że magia istnieje. A wy widzowie, jak myślicie, czy waszym zdaniem magia jest prawdziwa w serialu Blue? Czy waszym zdaniem to wszystko jest wyobraźnią? Czy tak naprawdę Bandit udawał to wszystko, jak się ośmieszał, czy jak uderzył w samochód, gdzie teoretycznie był tyłem i nie mógł wiedzieć, że ona machła tym liściem, a jednak jakoś zauważył to jakimś magicznym cudem, nie wiadomo jakim. Jak myślicie wy widzowie? Dajcie znać w komentarzu. Kolejnym dowodem jest to, że Chili mówi do Blue o tym, że szparagi mogą zamienić ludzi w dowolne zwierzęta w dowolne inne zwierzęta niż są. Bo bohaterowie są zwierzętami, jakby nie patrzeć. A Bandit wtedy zamienia się w zwierzę. Jednakże on nie wiedział o tym, jakby Bandit nie słyszał tego, ani nikt tak naprawdę poza Blue i Chili nie wiedzieli o tym, że ta ten szparak może zamienić inne osoby zwierzęta. Ponieważ Chili szeptała do Blue, więc ani Bingo, ani Bandit, czyli ich ojciec, nie mieli jak tego wiedzieć. Tym bardziej, że Bandit stał dalej, a Chili szeptała do Blue. Więc nie ma jakiegokolwiek normalnego wytłumaczenia na to, że skąd Bandit wiedział, że ma zamienić się w zwierzę, skąd stał dalej. A to w takim razie pokazuje, że Chili tak naprawdę jest czarodziejką, a nawet nie sama Blue. I to Chili stworzyła magiczny przedmiot, czyli szparagę, jak i inne przedmioty, które postacie spotykają w serialu. I od dzieciaka uczy ich jak być czarownicą. Jednakże dalej jakby nie zmienia to faktu, że czemu oni tak strasznie męczą tego ojca? Czemu to zawsze on jest jakby osobą, która musi cierpieć przez tą magię? To jest w ogóle ciekawy motyw. I w tym momencie widzu napisz w komentarzu, czy udało ci się przekonać do tej teorii, czy jednak nie. A jeśli nie, napisz w komentarzu, co dokładnie ci się nie podoba w tej teorii, co twoim zdaniem można zaprzeczyć, a co nie. I wtedy możemy pójść w jakąś dyskusję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. W jednym odcinku serialu Blue rodzina Blue jedzie do sklepu. Widzimy tam, jak Blue bawi się na zabawkowym samochodzie, takim jak są w sklepach, nie? A Bingo czyta jakąś gazetę. Natomiast Chili, czyli matka Bingo i Blue, planuje kupić sobie okulary. Dokładnie okulary przeciwsłoneczne. W serialu nie ma sceny, w których Chili płaci za te okulary. Natomiast widzimy, jak wychodzą ze sklepu bez płacenia. A Chili ma cały czas okulary na głowie. A to wskazuje na to, że Chili okradła sklep z okularów. Dodatkowo zobaczcie uśmiech Chili. Co to jest?
Czy to nie jest podejrzane? Serial Blue skrywa wiele easter eggów, które możecie zobaczyć już na innych filmach z mojego kanału o tematyce Blue, do których zapraszam. Jednym z takich easter eggów jest ananas, który pojawia się w ogromnej ilości odcinków serialu Blue. Jednak ananas nie pojawia się bez powodu. Ananas w serialu Blue ma symbolizować logo firmy odpowiadającej za tworzenie serialu Blue, czyli Ludo. W odcinku, w którym Blue i Bingo ćwiczą karate. Na początku tego odcinka, kiedy Bingo i Blue pomagają ojcu wynieść śmieci, widzimy jak Blue ma na sobie ubranie, które noszą osoby, które ćwiczą karate. I ma ona biały pask, czyli pasek, który dostają osoby, które zaczynają swoją przygodę z karate. Natomiast jest to na tyle ciekawe, że widzimy jak Blue pod koniec odcinka awansowała i ma ona już pas innego koloru. Angielskiej wersji językowej serialu Blue Jean-Luc mówi po francusku i w tym odcinku widzimy jak początkowo Blue nie jest w stanie się z nim dogadać. Jednak z czasem łapią oni wspólny vibe i razem fajnie się bawią. Mimo tego, że on mówi po francusku, a Blue mówi po angielsku w angielskiej wersji językowej. Jednak czy wiedziałeś o tym, że we francuskiej wersji językowej to właśnie tam Blue mówi po francusku, a drugi piesek mówi po angielsku. Jeden błąd pojawił się w odcinku pod tytułem Łaskoczące kraby. Właśnie kot spadł mi z łóżka. Jest to błąd, który można zobaczyć nawet gołym okiem, bez większego skupienia uwagi. Gdy Bandit staje na kuchennym stole i rzuca dziewczynom owoce, to jeden z nich znika. W misce znajdowało się wiele owoców i jeden z tych owoców, który zniknął, to prawdopodobnie pomarańcza. Tak mi się przynajmniej wydaje. Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, jaki to jest owoc waszym zdaniem. Coś równie bardzo dziwnego dzieje się w odcinku Grill, kiedy Bingo bawi się wężem z wodą i robi tym sposobem dramatyczną scenę. Potem jak wszystkich zmoczył, możemy zobaczyć jak szczeniętom znikają oczy. I jest to dosyć przerażające. Jeśli nie miałeś okazji zobaczyć tego błędu na żywo, oglądając ten odcinek serialu, to zostaw łapeczkę w górę. Już teraz będę bardzo wdzięczny i upewnij się, że subskrybujesz już ten kanał. Kolejny błąd pojawił się w odcinku pod tytułem Telefon. W scenie, gdzie dziadek odwiedza dom, dziadek staje na miejscu, gdzie dziewczynki bawią się szukając telefonu. Blue zakłada restaurację w domu, gdzie widać plastikowe miski, czerwony ołówek i mały notesik do zapisywania prawdopodobnie zamówień. Jednak gdy zmienia się perspektywa, w której patrzymy na psiaki, można zauważyć, że ołówek leżący na placie zmienił swoje położenie i nie znajduje się już tam, gdzie był na wcześniejszym ujęciu. Tym razem zwróćmy uwagę na oczy i usta Blue. Widać jak tam jej kawałek jaśniejszego koloru nachodzi na ciemniejszy niebieski kolor na twarzy Blue. A jest to z powodu usterki przy nakładaniu warstw. Jest to naprawdę ciężki błąd do zauważenia. Tak szczerze jest on prawie niemożliwy do zauważenia. Dobra, ale teraz spójrzcie na to, co stało się z jej nosem. Co tu się właściwie dzieje? Jej nos żyje własnym życiem. To wygląda jakby kawałek jej twarzy eksplodował. To jest naprawdę szalone. W odcinku pod tytułem Pirat widać jak Bandit bawi się z dzieciakami na hamaku, udając statek piracki. Oglądając ten filmik w slow-mo, można zauważyć jak uszy Bandita stają się jednością, gdy ten zajmuje się bujaniem hamaka. W tym odcinku to by było na tyle. Daj znać w komentarzu, o jakiej kreskówce nagrać kolejny filmik. I już bez przedłużania kończymy chyba, więc bon zjazd!